Witam wszystkich na moim kanale. W tym filmie zamierzam zrecenzować iPhone'a 13 mini z perspektywy 2026 roku. iPhone 13 mini to smartfon, który został wypuszczony na rynek w 2021 roku i niestety od tamtej pory nie powstał już następca w wersji mini. Ciężko znaleźć dzisiaj tak mały telefon, więc myślę, że ten konkretny iPhone może nadal być ciekawą opcją dla osób szukających naprawdę małego smartfona. Telefon wykonany jest z dwóch tafli szkła oraz aluminiowej ramy. Ogólnie taki styl osobiście bardzo mi się podoba. Spasowanie oraz jakość jest tutaj na wysokim poziomie. Na froncie mamy szkło Ceramic Shield. Telefon jest idealny do używania jedną ręką. Jest to ogromny komfort po tym, jak przez wiele lat używało się większych smartfonów. Oczywiście sam ekran jest dość mały i dla wielu osób będzie to przeszkodą, ale ja nigdy nie czułem z tym problemu. To, co też zwróciło moją uwagę, to świetne wibracje, które idealnie współgrają z oprogramowaniem. 13 mini ma jeszcze złącze Lightning zamiast USB-C, jak w nowszych iPhone'ach. Za wydajność 13 mini odpowiada oczywiście autorski układ Apple'a A15 Bionic, 6-rdzeniowy i 5-nanometrowy, wraz z 4-rdzeniowym GPU. Pamięć RAM to 4 GB LPDDR4X, a pamięć na dane to w zależności od wersji 128, 256 lub 512 GB. Najważniejsze to oczywiście, jak ten zestaw działa po czasie i tutaj muszę stwierdzić, że jest całkiem ok. Smartfon działa bardzo dobrze i płynnie na jednej z najnowszych wersji iOS w trakcie nagrywania recenzji, czyli iOS 26.3.1. Mimo to czasami zdarzały się niewielkie przestoje czy spadki płynności, ale nic, co byłoby czymś bardzo problematycznym. Największą bolączką jest tutaj chyba pojemność RAMu, bo jest to tylko 4 GB. Jest to po prostu mało jak na dzisiaj, chociaż i tak system nadrabia swoją optymalizacją i nie jest aż tak źle. Smartfon wyposażony jest w głośniki stereo, które w mojej ocenie są bardzo dobrej jakości, jak na tak małe urządzenie przede wszystkim. Wyświetlacz 13 mini jest w rozmiarze 5,4 cala i rozdzielczości 1080x2340 pikseli, zagęszczenie to 476 pikseli na cal. Technologia ekranu to oczywiście OLED ze wsparciem HDR10, Dolby Vision oraz jasności szczytowej 1200 nitów. Odświeżanie to standardowe 60 Hz. Sam ekran jest bardzo dobry, jak każdy OLED, chociaż nie ma niesamowitych bajerów, jak wyższe odświeżanie czy bardzo wysoka jasność. Nie zmienia to faktu, że jednak moim zdaniem przynajmniej nawet słoneczny dzień telefon spisuje się całkiem dobrze i na jasność nie można narzekać. Nie można też było się spodziewać, myślę, tutaj ekranu o wyższej częstotliwości, biorąc pod uwagę, że bateria jest dość niewielka. iPhone 13 mini ma z tyłu zestaw dwóch aparatów. Są to ultra szeroki kąt 12 megapikseli o polu widzenia 120 stopni oraz aparat główny 12 megapikseli. Jeśli chodzi o jakość zdjęć i filmów, to moim zdaniem nadal jest całkiem ok. Nie ma tu oczywiście jakichś funkcji z nowszych telefonów, ale ogólnie jest dobrze. Zdjęcia są szczegółowe, mają dobrą dynamikę, w nocy też jest dobrze. Na moim kanale robiłem porównanie na przykład z nowszym iPhone'em 15 Pro i różnica w zwykłych zdjęciach nie jest kosmiczna. Myślę więc, że do codziennych zastosowań sprawdzi się bez problemu. Aparat z frontu również robi całkiem dobre zdjęcia w każdych warunkach. Kończąc temat aparatu, zostawiam Was z próbką wideo, ale zapraszam również na mój kanał po więcej filmów z porównań aparatów 13 mini z innymi smartfonami.
Bateria tego telefonu to chyba jego największy minus. Pojemność to tylko 2438 mAh. Co ciekawe, mój egzemplarz ma już niecałe 80% sprawności ogniwa, co tylko potęguje ten problem. Powiem tak, jest słabo, ale i tak spodziewałem się, że będzie gorzej. Nie zmienia to jednak faktu, że minimum raz w ciągu dnia wymagane jest doładowanie telefonu przy zwykłym użytkowaniu. Podsumowując, iPhone 13 mini to już dość leciwy sprzęt, ale jednocześnie wyjątkowy ze względu na swój rozmiar. Jeśli ktoś rozważa jego zakup, to trzeba przede wszystkim rozważyć głównie aspekty związane z baterią i rozmiarem. Dla mnie są to elementy do przeżycia, ale zdaję sobie sprawę, że dla wielu będzie to nie do przeskoczenia. Ja bardzo chciałem ten telefon sprawdzić, dlatego kupiłem go, póki jeszcze dostaje aktualizację. Dla mnie używanie takiego smartfona o takim rozmiarze to ogromny komfort, mimo jego wad. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do dzielenia się swoją opinią i oceny tego materiału. Cześć!